Supraśl. Miasteczko otoczone sosnową puszczą i przepasane niebieską wstęgą rzeki. Dziś to znane i prężnie rozwijające się uzdrowisko. Jednak historia tego miejsca zaczyna się w XVI wieku i nierozerwalnie wiąże się z powstaniem klasztoru i cerkwi. Dziś klasztor zachwyca nie tylko pięknem architektury, ale przede wszystkim wspaniałymi dziejami. Silny ośrodek klasztorny powstał na terenach, które od XV wieku należały do rodu Chodkiewiczów. Byli oni właścicielami ogromnych dóbr ciągnących się od Brzostowicy na wschodzie po puszczę pod Białymstokiem na zachodzie. Nadaniem królewskim otrzymał je protoplasta rodu Chodko Jurjewicz. Intensywne osadnictwo, powstanie nowych miast i wsi wprowadził jego następca, Iwan Chodkiewicz. Był on wojewodą kijowskim, zaufanym dworzaninem królewskim i realizatorem polityki Jagiellonów. Wraz z innymi bojarami ruskimi był on zwolennikiem Unii Florenckiej i deklarował posłuszeństwo papieżowi Sykstusowi IV. W 1482 roku po zdobyciu Kijowa przez Tatarów Iwan Chodkiewicz wraz z rodziną został wzięty do niewoli. Po śmierci Iwana wolność odzyskała jego żona, córka i syn Aleksander. Ten ostatni, powróciwszy do rodowych dóbr nad rzeką Supraśl, zaczął realizować politykę Jagiellonów i kontynuować ideę ojca. W niedalekim od Białegostoku Gródku nad rzeką Supraśl Aleksander wybudował zamek obronny i świątynię pod wezwaniem świętego Jana Ewangelisty. Przesiąknięty ideą Unii Kościelnej w 1498 roku sprowadził on do zamku w Gródku mnichów. Byli to zakonnicy reguły świętego Bazylego Wielkiego pochodzący ze Świętej Góry Athos i z Kijowa. Gwarne życie zamku kłóciło się jednak z eremicką regułą mnichów. Wysłali więc oni prośbę do fundatora o przeniesienie w inne, spokojne miejsce nad tą samą rzeką. O wyborze nowego miejsca miała zdecydować opatrzność, drewniany krzyż. Fakt ten w formie legendy przytacza w XVIII wieku bazylianin ojciec Mikołaj Radkiewicz w kronice klasztoru. Zakonnicy krzyż drewniany zrobiwszy, opatrzyli go w relikwie cząstki Krzyża Świętego i puścili go z Gródka rzeką Supraśl. Miejsce, w którym się zatrzyma, będzie nową siedzibą klasztoru. Spokojny nurt rzeki Supraśl, wijącej się pośród lasów i pól, prowadził krzyż na ostrów wyniesiony między dwoma strumieniami Grabówki i Berezówki. Miejsce to nie tylko zapoczątkuje historię Supraśla, ale wpisze się również w dzieje jedności Kościoła. Najstarszą w Supraślu cerkiew wyświęcił sam Józef Bucharynowicz, metropolita kijowski i całej Rusi. Działo się to 12 maja 1500 roku i na wieki ukształtowało historię i krajobraz Supraśla. Świątynię wyposażono w liczne dary. Metropolita Bucharynowicz ofiarował niezwykle wartościowy srebrny kielich w kształcie ażurowej gotyckiej kapliczki. Na stopie kielicha widniał herb fundatora lis. W tym czasie supraska świątynia otrzymała również dwie ikony Zbawiciela i Matki Boskiej Smoleńskiej, Chodegetrię. Supraski monaster miał całkowicie nowy charakter. Nie było tu wcześniej żadnego ośrodka kultowego ani miejsca słynącego łaskami. W dolinie rzeki Supraśl na pograniczu Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego powstał silny ośrodek religijny o znaczeniu ogólnopaństwowym. Odzwierciedlał on dążenia Jagiellonów i przedstawicieli możnych rodów do ponownego połączenia kościoła zachodniego i wschodniego. Supraską fundację Aleksandra Chodkiewicza żarliwie wspierał metropolita Józef Bucharynowicz. W tym samym czasie za pośrednictwem biskupa wileńskiego Wojciecha Tabora metropolita złożył posłuszeństwo papieżowi Aleksandrowi VI i wierze katolickiej. Była to próba przejęcia Unii Florenckiej, która zakładała pojednanie chrześcijan wschodu i zachodu pod zwierzchnictwem papieża. Zbiegła się ona w czasie z powstaniem supraskiego klasztoru, który doskonale wypełniał jagiellońską ideę państwa połączonego unią personalną monarchy. W tym wielonarodowym państwie Polak, Tatar, Ormianin, Litwin i Rusin czuli się braćmi. Wywołana w 1500 roku przez Iwana III wojna w obronie wiary greckiej spowodowała odstąpienie hierarchii cerkiewnej w Polsce i na Litwie od dążeń pojednawczych i integracji wyznaniowej. Iwan zagroził, że będą kolejne interwencje zbrojne ze strony Moskwy, jeśli hierarchia cerkiewna w państwie Jagiellonów nadal będzie podlegała stolicy apostolskiej. Pierwotne założenia pojednawcze obrządku greckiego i łacińskiego w supraskim klasztorze musiały na pewien czas ustąpić polityce Moskwy. Dopiero po 100 latach wspólnota zakonna nad Supraślą powróciła do idei pojednania, tym razem na bazie Unii Brzeskiej z 1596 roku.